bo jesteś tutaj już kawał czasu. No 35 kawał czasu, lat, 35 lat, 36 już jedzie. No voilà, no widzicie. Co, bezpiecznie Werpa? Oczywiście, że tak. W Polsce były, prawda, Trabanty, Wartburgi, nasze Fiaty, małe, duże i tak dalej, prawda? Jak tu przyjechałem do Johannesburga, to słuchaj, autostrady czteropasmowe, słuchaj, piękne drogi. Słuchaj, Johannesburg, no coś wspaniałego. Tu jeździły, słuchaj, Cadillaki, najnowsze Mercedesy. Proszę zobaczyć, rybka na głębokim oleju, na śniadanie ryż z sosem i z tymi z fasolą. Jem tutaj, bo tutaj w samym centrum Hillborough, tak się chyba dzielnica nazywa, najgorsza na cały Johannesburg. Lepiej chyba nie siedzieć na jakimś tam, nie wiem, w jakimś tym miejscu. Czekajcie, bo tu Polak z Johannesburga dzwoni. Jarek, zobaczymy, czy się uda. Jak GPS pokazuje, że będę za 15 u ciebie, wiesz? Dobrze, ja już jestem gotowy, już tutaj, wiesz, zjem sobie śniadanie i wiesz, jestem gotowy. Dajesz znać i wychodzę. Blisko już. Ale wiadomość, odcinek 3 i się jednak udaje spotkać z Jarkiem, bo Jarek jest na robocie. Ale teraz udało mu się złapać przerwę. Przez kilka godzin będzie wolny. I to jest, moi drodzy, taki szok, bo tak naprawdę ja będę jeszcze dzisiaj i jutro. Pojutrze już mnie nie będzie tutaj. Więc, a Jarek jutro już też nie będzie mógł, więc to po prostu to, co się zadziało. Dzisiaj mamy wywiad z Polakiem, z Jarkiem, moi drodzy. Bardzo się cieszę, zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej. Ja sobie zjem śniadanie, które widzieliście. Spałem dzisiaj 12 godzin, w sumie 12 godzin 20 minut. Z 4 razy się przebudziłem. 2 razy miałem sny takie jak z tego apokaliptycznych filmów, że mnie zombie jakieś goni. Nie wiem, co mi się wkręciło, jakoś taka faza mi się wkręciła, słuchajcie, że kurde, może ktoś po prostu przez drzwi chce wejść, nie? Nie wiem, ale no tutaj jest naprawdę grubo. Historie, które krążą o tym mieście i o tej dzielnicy, to nie są wyssane z palca. Wiecie, ja ogólnie jestem osobą, która wierzy, ale też wierzę w siłę węzłów. Kurde, czujecie to? Badajcie. Hałas. Tutaj, bo to nie działa. Bo tutaj normalnie można by było zablokować tym lokiem, ale on nie działa. Bo tutaj nie wchodzi w tą dziurę we framudze. I tutaj jakby ktoś z tamtej strony chciał na hama otworzyć, no to kierownik zawiązał. Słuchajcie, śmiejcie się bądź się nie śmiejcie, ale tak to wygląda. Ja tego nie zrobiłem, tego węzła tutaj zabezpieczającego po to, żeby było ciekawie na filmie. No nie. Kurde. Ale dyskomfort jest podróżując tutaj. Kurde, cieszę się, że z Jarkiem się spotkam. Super, bo to jest ogromna wartość dodana, szanowni państwo, dla mnie i dla was. Powiem wam, że to nie jest takie złe. W sensie ta rybka jest spoko, ale ryba to ponoć chyba jest taka ciężkostrana. Jeszcze nawet nie wiadomo jakiego pochodzenia. Kurde. Ten ryż? No nie, chyba nie jest zła. Także, że zepsuty, nie. Wczoraj kupiony. Będzie spoko. No nie mogę narzekać, naprawdę. Jarek tutaj wpadnie, to Jarek się zdziwi, bo to jest miejsce, moi drodzy, Hillborough, centrum ekonomiczne Johannesburga, niegdyś. No bo już nie jest ekonomiczne, bo jak wiecie, że pieniądze tutaj drobne płyną. Moi drodzy, szanowni państwo, Jarek we własnej osobie. Dzień dobry, Jarku. Czekaj, łapkę przycisnę. Uściskam od siebie i od widzów. Dzień dobry, bardzo miło Jarku poznać. Jesteśmy... Po tyle lat Cię oglądałem na YouTube, słuchaj, chyba od 2019 roku. I wreszcie żeśmy się poznali. Kawał Przypadkowko, nie? Przypadkowo, tak jest, w Hillborough. Hillborough. Jarku, jesteśmy w piekle, można powiedzieć, centrum biznesowe, w którym jeszcze w latach 90., kiedy tutaj przyjechałeś, tętniło życiem, tutaj się przelewał pieniądz. Teraz można powiedzieć, że się też przelewa, ale w nieco innej formie. Tak. Zmieniło się? Bardzo dużo. Przyjeżdżasz tutaj? Nie, tu byłem chyba 30 lat temu. Czyli jak przyjechałeś. Prawie jak przyjechałem, słuchaj. Czemu nie przyjeżdżasz? No, zresztą widzisz, co jest. Zmieniło się troszkę, wiesz. Troszkę czy mocno? Mocno. Mocno się zmieniło, więc no widać zresztą, jaka sytuacja tu jest.
Wiesz, kiedyś to było bardzo pięknie tutaj. Tu były kawiarnie? Tu były kawiarnie, tu były niemieckie masarnie, austriackie, były piekli ciasta, piekarnie, chleb. Pięknie to było. Także ja nawet muszę Ci powiedzieć, że ja mieszkałem w Bramfontein, to jest niedaleko stąd. Ja tu nawet przychodziłem, bo wtedy nie miałem pralki, nie miałem nic, to chodziłem tutaj, przynosiłem moje ubrania do prania, wiesz, tych automatycznych, takich publicznych. Także Czy nie ty było tam- żadnego problemu. Tu jeździły te podwójne autobusy, wiesz. Tak jak w Londynie. Tak jak w Londynie, tak. Było Czy ty- coś no. niesamowitego. Coś takiego to nie było. Takich sklepów, to już jest lepiej, ja Ci powiem. Ostatnio, przez ostatnie 2-3 lata, a było gorzej. To Ci muszę powiedzieć. Czy ty to w było tamtym gorzej. czasie obawiałeś się tutaj chodzić pieszo sam? W tamtym czasie nie. Nie, A w ogóle teraz? nie. Teraz tak. Znaczy, wiesz, no, nie ma co wywoływać wilka z lasu, powiedzmy, w No ten tak. sposób. To Oczywiście. Także wiesz, Czy my mamy samochód zamknięty, drzwi? zamknięty jest, tak, czyli wszystko zamknięte jest, tak. Czyli zwracasz na to uwagę? Tak, tak, oczywiście. No automatycznie też zamyka się. Ale widzisz security tam są na każdym rogu, no bo są problemy tutaj, prawda? Jeszcze ostatnio też wyrzucają obcokrajowców, nielegalnych imigrantów. Także Imigrantów z różnych części Afryki, z różnych którzy tutaj części Afryki, tak. przyjeżdżają po lepsze jutro. Tak, bo tu nie zapomnij, tu Johannesburg to jest centrum, to jest 95%, bym powiedział, obcokrajowcy i z Afryki, to znaczy, wiesz, z całej Afryki w sumie, no większość Nigeria, Kongo. Nigeria chyba tutaj gangsterkę robi. Etiopia, tak. Także wiesz, nie ciekawie. No teraz troszkę w lepsze miejsce jedziemy, tak jakby troszkę, zresztą widzisz, troszkę lepiej jest, bardziej czysto, bardziej przyjemnie. Jarku, jedziemy do Soweto. Co to za miejsce? Tak, jedziemy do Soweto, no wiesz, to można całą historię opowiedzieć. Soweto jest skrót od Southwestern Township i po prostu to jest township w większości dla osób, którzy pracowali tu na kopalniach, w kopalniach złota, które jest... Czyli to jest dla Johannesburg czarnych znane. robotników. Dla czarnych robotników to było zorganizowane, żeby mieszkali. Po prostu, wiesz, nie wolno było czarnym robotnikom mieszkać w Johannesburgu. Tutaj w tym czasie. centrum, gdzie teraz jedziemy. Tak. To było tylko dla, prawda, magnatów z kopalń, dla Afrykanerzy. To byli ludzie, którzy mieli pieniądze, którzy mieli kopalnie, którzy prowadzili te kopalnie i tak dalej. Także tylko to było dla nich i powstało Soweto. Więc Soweto powstało 113 lat temu. Johannesburg ma tylko 140 lat, nie zapomnijmy. Także to nie są jakieś historie jak w Polsce tysiącletnie, to są, wszystko jest nowe. Wszystko ma 140 lat. Wtedy, prawda, jak powstał Johannesburg, to jest miejsce, to nazywane jest w tej chwili jako City of Gold, czyli miasto złota. Teraz jesteśmy na autostradzie, jedziemy nieco poza Johannesburg, właśnie do Soweto. Po prawej stronie co mamy? Taką dzielnicę hinduską po prawej stronie. Czyli jednak miasto jest podzielone Podzielone, na takie tak, jakby sektory. podzielone to było, tak. A po lewej stronie mamy już widok właśnie bardzo fajny Johannesburga i teatr Johannesburga. Po lewej stronie, jakbyś troszkę bardziej w lewo, to jest znany teatr w Johannesburgu. Słuchajcie, gadu, ale trzeba przedstawić Jarka. Jarek pochodzi z gór. Jarek pochodzi z okolic Oświęcimia. Dobrze mówię, Jarku? Tak, koło Święcimia Brzeszcze to na pewno wiele osób Na kojarzy. 100%. Brzeszcze koło Święcimia, więc ja się w Oświęcimiu urodziłem, z Brzeż jestem, ale dużo części swojego życia spędziłem w górach. Żywiec, Sucha Beskidzka, Hucisko, Pewelka. Pozdrawiam nawet ludzi, którzy będą oglądać. Jarku, cóż to za hałdy piasku?
To były kopalnie złota, które Tam są... również chyba, tam co? jest na wprost i tam po prawej stronie, gdzie widzisz stadion, tam też pojedziemy, staniemy sobie. Tam jest ten stadion, gdzie odbywały się mistrzostwa w piłce nożnej, prawda, w 2010. Także przed nami jest również to wszystko były kopalnie złota, tak jak widzisz. Ta góra tak samo, tam po lewej stronie. Czyli Także to jest piasek, to po prostu jest dziura w środku. RPA złotem Tak jest. stoi. Ja. Dlatego się nazywa i dalej City of Gold. Jedziemy przez Johannesburg i tutaj już są praktycznie obrzeża i tutaj mamy muzeum na naszym horyzoncie apartheidu, Tak. które jest stworzone przez białych czy przez czarnych? Przez białych. Czy tam jest nieco, białych, że tak tak. powiem, przekłamana rzeczywistość? Dużo ludzi nie wie tego, że to zostało właśnie utworzone przez białych ludzi tutejszych, którzy też protestowali, nawet ich ojcowie, którzy protestowali przeciwko apartheidu w tym czasie, w latach 60. i 70. O tym też niewiele ludzi wie, ile białych, a szczególnie kobiety tutejsze były przeciwko opresji apartheidu. Momencik, Jarku, musimy Tak. też powiedzieć naszym widzom, którzy oglądają, czym był apartheid. Tak krótko, żeby też wiedzieli... Sama nazwa wskazuje, jak ktoś po prostu, to jest słowo, które żeby oddzielić po prostu rasę Białą czarnych, od czarnych. inne rasy, które nie są białe, kompletnie oddzielić. To był apartheid powstał w 1948 roku. Czyli Tak. wyższość rasy białej. Wyższość rasy białej, powiedzmy w ten sposób, tak. No i wtedy, wiesz, zaczęły się ograniczenia, nie wolno było iść na plażę, nie wolno było, w konstytucji było, że nie wolno ci było Głosować. ożenić się ani z hinduską, ani z czarnoskórą. z czarnoskórą dziewczyną w ogóle i nawet były problemy, gdybyś szedł ulicą. Jarku, jesteśmy na Stadionie Narodowym, Tak, tutaj w RPA, największym chyba w Afryce, co? Największy w Afryce jest, na kontynencie afrykańskim, nie tylko w RPA, ale i afrykańskim. I tutaj jest te kolory, co widać, co oglądamy, to są kolory ziemi. Ile ludzi się południoafrykańskiej. mieści? 95 tysięcy ludzi siedzących. W tej chwili, w 2010 został, on już istniał, ale został przerobiony bardziej nowocześnie. Koncertowy chyba, co? Tak, i były pierwsze afrykańskie mistrzostwa piłki nożnej, pierwszy w Afryce, powiedzmy w ten sposób, 2010. Tutaj mamy bramę. To jest tu jest ciekawa wejście brama. główne. Tak, to Bo jest trzeba wejście zaznaczyć, poczekaj Jarku, żeby też nasi widzowie wiedzieli, że na tym stadionie została odprawiona ceremonia oficjalna pochowania Mandeli Nelsona. Główne. Tak jest. Ja tu też byłem, właśnie tu stałem. Podejdźmy przy tej tutaj bramie. pod tą bramę. Tak, przy tej bramie tu wszyscy przechodzili ludzie, prezydenci. Który ze to był wszystkich rok? krajów. To był 2016. Tu przechodzili właśnie, to była ceremonia Pogrzebu. Tak, Wiecie, że pogrzebu, moi drodzy, tak, Nelson Mandela był czołowym politykiem, który próbował znieść te podziały rasowe, o których rozmawialiśmy właśnie z Jarkiem. A tutaj kolega właśnie na bramce, zapytaliśmy, czy to możemy zrobić zdjęcie, a kolega od razu powiedział coś takiego, a może coś słodkiego? Coś byś słodkiego, dał, tak, a może szefie? coś słodkiego, no. Także Często wszędzie, tutaj chyba, często co? tak jest. Coś zawsze coś chcą. Coś no. daj. No. I pytanie, czy te stadiony pozostałe, one dalej prosperują? Bo ten na przykład wygląda jakby był jakimś po prostu opuszczonym budynkiem trochę. Tak, troszkę widać, tak jak widzisz, parę tych dziurek, tych okienek, to już takie są zaniedbane. No niestety już nie grają w piłkę nożną, tylko koncerty międzynarodowe są jeszcze. Także Co z tamtymi stadionami? z tamtym to było jeszcze Umierają? więcej stadionów. Jest Bloemfontein, jest w Kapsztadzie, jest wiele chyba 5 czy 6 jeszcze ekstra pobudowanych stadionów. No niestety już mało co funkcjonują. No, mało co Czyli funkcjonują. można powiedzieć, W wielu krajach tak pieniądze jest. utopione? Tak. Jesteśmy niedaleko Soweto, wiesz? Tak, już będziemy blisko. Jarek, jak ty w ogóle tutaj w RPA się w ogóle znalazłeś? Czekaj, drzwi zamknę tylko. Zamknij. Bo tak, komuna w Polsce, Tak. lata 80. Ty trafiasz do Niemiec, do RFN.
do tej lepszej, tak, bogatszej to jest części, tak. bo w NRD no to komuna, wiadomo. I jak ty się tam znalazłeś? Znajomości, Na wtyki? krótko, nie żadnych. Słuchaj, Który to był ja rok? skończyłem szkołę w 81 roku w Raciborzu, szkołę techniczną, więc pozdrawiam wszystkich z Raciborza. I później pracowałem w Brzeszczach na kopalni pod ziemią przez 5 lat. Czyli ty inżynier. Nie, ja pracowałem jako metaniarz. To było kontrola metanu na kopalni, także to były nocki przez I później przez co, lata. znalazłeś jakieś A ogłoszenie? później ktoś mi powiedział, że szukają kogoś w Niemczech do pracy w firmie, bo ja skończyłem w Raciborzu, to szkoła maszyn rolniczych, budowa maszyn rolniczych i dostałem się, wyjeżdżałem w 86 roku i dostałem się do pracy w Gelsenkirchen, gdzie to każdy mówi, no jakim cudem, no ja po prostu przyjechałem ze znajomym, słuchaj, i dali mi pracę. To były czasy, gdzie już nie było powrotu, niestety. Czułeś, że nie ma powrotu, no. Czułem, no ale to się zmieniło po paru latach, prawda, ja już do Polski jeździłem w 89 i w 90 już pojechałem z sobą odwiedzać rodzinę, także to już się też zmieniało, no i oczywiście w 91 to już się w ogóle zmieniło. Ale powiedz teraz konkretnie. widzom, bo tak, znalazłeś ogłoszenie w gazecie. Jaka to była gazeta? Nie, ogłoszenie Później do na RPA, tak. tak. No to ja najpierw Gelsenkirchen, firma Düsing, GGG, to na pewno są tacy, którzy może i nawet wiedzą tą firmę, znają, a później w Monachium, niedaleko Monachium, nazywa się Schäfer i to było w Unterföhring koło Monachium, także tam pracowałem 3 lata i znalazłem w Süddeutsche Zeitung pracę tutaj w Johannesburgu. No i ja zawsze chciałem do RPA jechać. Ale słuchaj, to nie był czas internetu. Nie, to było w nie gazecie. miałeś zielonego pewnie pojęcia dużo, co się dzieje w RPA, nie? Nie, wręcz przeciwnie. Ludzie mi pukali w czoło. Mówią, przecież ty masz pracę, kurczę, super, na stałe tutaj w Niemczech. Czy ty masz... I ludzie mi odradzali, że tu są czołgi, że tu są wojskowe samochody, zabijają ludzi. My mówimy już 35 lat temu. Tomasz, jak ja przyjechałem i zobaczyłem, jak wygląda Johannesburg, ja mówię, gdzie te czołgi są? Gdzie te policja? Gdzie te zamieszki? Gdzie te morderstwa? Słuchaj, nic takiego nie widziałem. To może trochę taka Ameryka była? No wiesz, te czasy były, gdzie jeszcze, jakby ci powiedzieć, no jeszcze w Polsce były, prawda, Trabanty, Wartburgi, nasze Fiaty, małe, duże i tak dalej, prawda? Jak tu przyjechałem do Johannesburga, to słuchaj, autostrady 4-pasmowe, słuchaj, piękne drogi, słuchaj, Johannesburg, no coś wspaniałego, tu jeździły, słuchaj, Cadillaki, najnowsze Mercedesy, Dodge, słuchaj, no może sobie wyobrazić, no coś pięknego. Można było Tanio. poczuć potęgę. Tak, potęgę była, tak, ekonomiczną. niesamowita, tak. Pracę można było, bezrobocie to było 9% wtedy, więc no wspaniale. Były bardzo tanie domy, tanie mieszkania, słuchaj, wynajęcie, kupno. Wykorzystałeś wspaniałe. to? Kupiłeś? Udało się? Udało się, tak, no bo ja miałem pracę już, wiesz, tutaj, ja dostałem pracę będąc w Monachium, wyobraź sobie, to już też, nie wiem, czy szczęście mam do pracy i ja 7 dni w tygodniu przez tyle lat, słuchaj, więc to dostałem pracę, ja dostałem już pozwolenie na stały pobyt będąc w Monachium z konsulatu, także Czyli tak potrzebowali, niesamowite, widzicie, tak potrzebowali pracowników, wtedy no. pracowników, tak. Dojeżdżamy do Soweto, do tej dzielnicy, gdzie byli przesiedleni, że tak powiem, robotnicy czarnoskórzy, a to jest całe właśnie To jest Soweto. Soweto, Ile przed ludzi nami, mieszka, tak, Jarku? Około 3 milionów. Mhm. Około 3 milionów ludzi tutaj mieszka. Ciężko właśnie, bo to dużo jest też z innych krajów tu mieszkają i nielegalnie, także jest ciężko powiedzieć, ile ich mieszka tutaj. No, ale Tak dużo tutaj nielegalnych imigrantów. Czy tutaj jest tak prosto się przebić? było prosto, przechodzą przez granicę, szczególnie właśnie z Zimbabwe i z Mozambiku, więc przepraszam, muszę im stanąć. I po prostu dalej jest łatwo. No, są zaostrzenia większe, ale mimo wszystko, wiesz, nawet przechodzą koło Kruger National Park, Kruger Parku, po prostu przez rzekę, nawet gdzie krokodyle są i tam jest połowa już nie przechodzi, no ale niestety, no
wiadomo, bieda wszędzie, więc każdy chce do RPA przyjechać, no bo jakoś znajdą to pracę, a w większości w Zimbabwe osoby, które są naprawdę, jeśli chodzi o edukację, bardzo wyedukowani, wykształceni ludzie z Zimbabwe, ale pracują w domach jako sprzątaczki, jako nianie, jako ogrodnicy. No niestety, no taka sytuacja jest. No. Co tutaj Paweł tam wywalił śmieci tak na lewo, tam pali coś. No dzieje się tutaj. My tutaj No, to się skręcamy. dzieje, tak, skręcamy. To już taka brama do Soweto, co? Nie, my jesteśmy w środku, w samym centrum Soweto w tej Aha. chwili, tak. W samym centrum Soweto, powiedzmy w ten sposób. Skręcimy sobie w lewo, oglądniemy dom z zewnątrz trzeciej żony Nelsona Mandeli, Winnie Mandela, która zmarła parę lat do tyłu. Wstecz, także tylko sobie podjedziemy. No, ten dom się ciągnie aż tam, do tej bramy. To jest wielka posesja. Wielka. Trzecia żona Mandeli, Tak. też wpakowana do więzienia i summa summarum, no kilka lat temu zmarła. I co, dom w ruinie. No jest w ruinie, W niestety. ruinie, tam ktoś chyba A jest szkoda. jakiś ochroniarz. Ochroniarz jest, tak. Ty też chyba jesteś security, co? Ale ja nie tego. Pokaż spluwę, widzą, pokaż, no. Voilà, no widzicie. Co, bezpiecznie w RPA? Oczywiście, że tak. Pod Jak warunkiem, najbardziej. że... Jestem tyle lat, słuchaj, i wszystko gra, jestem przy życiu, no, jest super. Klamka działa. Tak. Zobaczcie, ikona walki z apartheidem, flaga południowoafrykańska zniszczona. Nikt o to nie dba. Tak jakby tutaj to wszystko zostaje zaprzepaszczone, że tak powiem. Umiera śmiercią naturalną. Słuchajcie, tutaj mamy Wilkazi Street. To tutaj, Jarku, mieszkało Dwóch, Nelson Mandela i Desmond Tutu, którzy dostali Nobel Prize, czyli Nagrodę Nobla. I to jest jedyna ulica na świecie, gdzie dwie osoby zasłużonych dostali nagrodę, którzy mieszkali na jednej ulicy. I zaraz zobaczymy sobie po lewej stronie dom arcybiszopa Desmond Tutu. Po lewej stronie będzie. Czy tutaj przypadkiem, Jarku, teraz nie powinno być tłumów? Powinno być. Jaka sytuacja jest? Po prostu jest zima w tej chwili w RPA, prawda? Zaczęła się, więc turystów jakby mniej tu przyjeżdża. Dlaczego? Bo jest lato w innych krajach, prawda? To Więc, prawda, ale zobacz, sklepy z pamiątkami, z stragany, tak. więc oni wiedzą, że turyści przyjadą. Większość w ciągu tygodnia nie jest wiele, końcem tygodnia bardziej jest ruchliwe to miejsce tutaj. Co, ludzie mają coraz mniej pieniędzy? No niestety coraz mniej pieniędzy, także turystyka dosyć taka, jest po COVID-zie powiedzmy, próbują coś działać więcej, żeby to już wszystko osiągnąć do pewnego poziomu, ale niestety jest ciężko, dużo ludzi nie ma pracy, prawda? I nie tylko tutaj, ale i na świecie, wiesz, potracili biznesy i tak dalej. Sytuacja ekonomiczna, geopolityczna nie jest ciekawa wszędzie, także taka sytuacja jest. Mandela był w więzieniu 27 lat. Tak Jak jest. Wyszedł, Na Robben Island koło Kapsztadu. wyszedł z więzienia w 90 roku. W 90, kiedy już te zmiany zaczęły właśnie zniszczenia tego apartheidu. Tak jest. I on tutaj po wyjściu chyba tutaj mieszkał, On nie? tu mieszkał przez parę dni dosłownie. A później z żoną wyprowadzili się tam, gdzie widzieliśmy ten dom. Także, ale zrobione zostało muzeum tutaj, prawda, więc wiele turystów przyjeżdża tutaj. To jest jego, po lewej stronie ten malutki domek, to jest dom Winnie Mandeli i tu mieszkał właśnie Nelson przez jakiś czas, także... W tym domku tutaj, To jest ten domek właśnie, to jest ten domek, To muzeum, ono nie wyglądało, ta działka domowa tak nie wyglądała. Ona została dobudowana. To dobudowane, to recepcja i tak dalej. Recepcja, tak, dobudowana. No i oczywiście daje rękę uciąć, tak jak tutaj jest ta ręka, że tutaj się posypały pieniądze tak zwane korupcyjne, prawda? No niestety tutaj jesteśmy w kraju, w którym jeśli można gdzieś zarobić, no to się zarobi. Tutaj kiedyś była restauracja Mandeli, Nelsona. Członkowie rodziny założyli, później się pokłócili. Jeden z członków powiedział, że nie może
drugi używać imienia, nazwiska Mandeli, Nelsona. No i po restauracji 8 lat już ani widu, ani słychu. Rodzinne zatarczki. Słuchajcie, to jest Soweto, to jest miejsce, w którym kiedyś mieszkali co? Pracownicy, tak? Pracujący w kopalni złota. Tutaj naokoło Johannesburga. Tylko złoto wyciągali? Czy coś jeszcze? Złoto, no więcej, dużo innych kopalni, wiesz, chromu, platyny, diamentów, ale większość tu był pracowniczy mieszkali. W latach 90., 80. biali tutaj przyjeżdżali. Nie, absolutnie. To było miejsce, gdzie, wiesz, tak zwane no-go zone, nikt nie przyjeżdżał tutaj. A co mogło się stać? Nic, po prostu nie mieli interesu, żeby przyjeżdżać tutaj. Więc Ale były takie, wtedy wiesz... Były zamieszki. Zresztą pojedziemy zaraz pod pomnika Hector Peterson, gdzie w 1976 były właśnie zamieszki. Tam była strzelanina, rozstrzelali. Tak. Bo były protesty przeciwko językowi Afrikaans, więc... Czyli językowi białych. Tak. Także niestety... No ale Jarek, szczerze, Duszko. ogólnie lata 80., 90. to na samym tle takim, wiesz, patrzysz, biały idzie, to oni już im się paliło. Już im się... Nie. Nie było Ja tak? tu byłem w 91 roku, poznałem znajomego, który studiował w Polsce. On się nazywa Józef i jak go poznałem, mówi, słuchaj, przyjedź, mieszkam tutaj, przyjechałem z Polski, byłem 12 czy 13 lat w Polsce, studiowałem na Uniwersytecie w Krakowie i przyjechał tutaj, mówi, Jarek, chodź, zobacz jak Soweto wygląda, jakie życie jest. Słuchaj, ja tu chodziłem tak jak my dzisiaj chodzimy, nie było żadnego problemu, wręcz przeciwnie. Ja ci powiem coś ciekawego. Jako młody chłopak wtedy, tak jak idziemy dzisiaj, zaprosili mnie, wołają, chodź. Ja mówię, ups, coś jest nie tak. Zaprosili mnie na wesele. Kogoś, co nie znają, słuchaj. W czasie apartheidu. 91 rok, koniec 91 roku. To było coś niesamowite. Z Józefem masz kontakt? Tak, do dzisiejszego dnia. Tak, Słuchaj, tak. a może on tutaj jest? Nie, on jest w Lesotho. Każdy pracuje jak może. Tam chłopaki, zobacz, robią taki performance na ulicy. Tak. Nie ma pracy. Nie ma Dla pracy. młodych, dla średnich, dla starszych nie ma pracy. Nie ma. I sytuacja jest jest tragiczna, bo oficjalnie jest 34% bezrobocia. Nieoficjalnie dochodzi do 60%. Ludzie, którzy między 18 a 28, to już większość z nich straciło w ogóle wiarę, że dostaną pracę. Czyli chcą uciekać, co? Europa, Stany? No raczej nie, tylko po prostu wchodzi w kryminalność, niestety, rabunki i tak dalej, no bo w końcu musi coś zjeść. Ile niestety. osób straciło pracę w ostatnim roku? W tym roku. W tym roku? 400 000. To pół roku. Przez 6 Niestety, miesięcy. Tak. Sytuacja nie jest ciekawa. Sporo. To jest napięcie. To jest napięcie, jest dosyć wielkie napięcie. To są stare domy, Jarku. To normalnie te domy, tak na moje oko, to mają z 50-60 lat, nie? Tak, jak nie więcej, bo nie zapomnij, 114 lat ma Soweto powstało wtedy, także... Czyli tutaj trochę się zmieniło i trochę... Dobudowane zmieniło się po czasie, po zniesieniu apartheidu w 94 roku, także dużo się zmieniło tutaj. No tak, 94 rok, przypomnijmy naszym widzom, że w 94 były wybory Pierwsze demokratyczne demokratyczne, czyli Tak. ludzie czarni, żółci, że tak powiem, Wszystkie i biali, rasy. wszystkie rasy mogły przyjść do urny. Tak. To było napięcie, co? Pamiętasz to? Ja byłem sam, bo już wtedy głosowałem, bo w tym miał Jak to? Weź powiedz jak to kolejki wyglądało. To wyglądało, to 3 dni były. Trwało 3 dni, także ja też w kolejce stałem. No wiadomo było, do że Nelson wyborów, Mandela wygra, nie? No wiadomo było oczywiście, że tak. Dzięki Bogu wygrał, bo mogło być dosyć tragicznie. A uważasz, że gdyby nie wygrał, Gdyby nie to wygrał, mogły być dosyć mocne rozruchy, według mojej opinii wtedy. wojna domowa. Mogła być wojna domowa, tak. Także dzięki Bogu wygrał. Bałeś się wtedy, idąc na wybory? Nie, ja nie, ale byli ludzie, którzy wyjeżdżali masowo z RPA i też naszych rodaków. I wiesz, ja wtedy już zacząłem sprzedawać tak powiedzmy domy po końcem tygodnia
pracowałem dla firmy w sobota, niedziela. Mimo że pracowałem jeszcze w tej firmie niemieckiej, to jeszcze troszkę zarabiałem ekstra. No i były ulice, gdzie było po 6, 7, 8 domów do sprzedania. No. I każdy mówi, człowieku, no co ty tu robisz? Ty z Europy przyjechałeś 3 lata temu, a my wyjeżdżamy, to będzie rozruch, to będzie dziadostwo, wiesz. No, Ja właśnie wiesz, czytając takie wspominki z dzienników, Tak. to ludzie zbroili się, kupowali, Zbroili się. wiesz, jedzenie, wyprowadzali Tak, się, tak. wyprzedawali działki, Tak, bo zakładali, że to Tak. będzie po prostu... Rozruch, to będzie, wiesz, koniec. Zagłada. Zagłada, tak. Czy z punktu widzenia, bo jesteś tutaj już kawał czasu, No 35 kawał czasu, lat, 35 lat, 306 już jedzie. no, Jest, czy zmieniło się na lepiej, czy po tych wyborach, czy na gorzej? No, był jakiś czas, dużo było, powiedzmy, takich... każdy wierzył, że to się zmieni na lepsze, no niestety, nie na lepsze, no trzeba prawdę powiedzieć. No. Nie, ty Tak. tutaj mieszkasz, ty tutaj Tak. egzystujesz. I ja wiem, jak jest poza. I teraz pytanie do ciebie, czy ty widzisz swoją przyszłość tutaj? Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Ja nigdy nic się nie stało, nawet nie miałem żadnych problemów, a jeżdżę w miejscach, gdzie ludzie tutejsi sobie nie wyobrażają tego, także jak jesteś do ludzi nastawiony, jak jesteś, wiesz, dobrze nastawiony, uśmiechnięty, nigdy nie masz problemu, słuchaj, z nikim tutaj. Zaraz zobaczymy, czy znamy, czy nie znamy. O, to chyba książka nawet u nas Ach, było, oczywiście. Hector Peterson Square. Memorial. Tak. 1976 rok. Ja. Tutaj młodzi ludzie, 16-latkowie, 17-latkowie, no młodzi ludzie przestają się godzić z wprowadzeniem języka białych, Afrikaans, czyli połączenie języków Angielski, Deutsch, Dutch, niemiecki. niemiecki, angielski, nie? Tak. Taki, który de facto może by otworzył troszkę możliwości. Oczywiście, no, takim językiem to przecież możesz dogadać się w Holandii, czy nawet w Belgii, prawda? W Niemczech, No, Szwajcarii. zawsze, wiesz, dużo słów jest takich, no. Zresztą jak ja przyjechałem, to wszystkie takie formy bankowe to czytałem po Afrikaans, bo ja nie znałem angielskiego. jak Ty się- mówiłeś biegle po niemiecku. po niemiecku, więc czytałem formy w Afrikaans i to dało mi dużo pomocy miałem właśnie. Tutaj ci młodzi ludzie, dużo ich było. Tu zginęło, tysiąc młodzieży zginęło. Właśnie. Było kilka tysięcy ludzi, nie? Zamieszki w ogóle. Zamieszki, tak, to było właśnie tu, co widzisz. To wszystko było tutaj, to było strzelenie. I dlaczego ci ludzie, wiesz, dlaczego policja akurat otworzyła ogień? Bo to też jest bardzo ważne. No wiesz, dużo się mówi na ten temat, że jednak ta młodzież dosyć że nawet była lekko uzbrojona. W maczety, w noże, Maczety i tak. więc Niestety, nie wytrzymali no, już. że już tego wszystko za dużo było, no po prostu, no. Także, Czyli to nie jest takie zero-jedynkowe. no nie jest. No nie jest takie. Z tego, co słyszałem od osób właśnie, którzy brali w tym udział. Twój kolega ten... Czarny, tak, którzy brali w tym udział, także dużo. No i szkoda, bo nawet jak już dzisiaj jest w tym wieku, mówi, no wybijaliśmy szyby, niszczyliśmy szkoły, które mieliśmy za darmo z rządu. Za darmo wszystko było. No, niestety, no, dzisiaj już nie jest tak. Wszystko trzeba płacić. No. I dużo. To i dużo. Sporo. Pamiętasz ten cennik biletów do Muzeum Nelsona Mandeli tego domu? Tak, to był 65, jeszcze 1,5 roku, 2 lata temu jest 185 euro. No. Poszło ile? 300%, dobrze mówię, tak? Tak. 300%. Wszędzie. Gdziekolwiek to poszło przez ostatnie 2 lata. Ogromna starszy. inflacja. Dużo, masę. Niektórzy poszło nawet i 500-600%. Wiesz, bo ty jesteś pracujący gość, ty teraz w turystyce. Ja w turystyce jestem, tak. ale No nie teraz, ale już 20 lat. 20 robię. lat, no to Ponad, jest kawał czasu. Czujesz na swoim portfelu, że jednak życie stało się droższe? Droższe. Dużo droższe się stało, tak. Ale mimo wszystko jest wspaniale, jest pięknie. Słuchaj, nie jest aż tak drogo, jak powiedzmy w innych krajach. Jest Dla człowieka, który pracuje. Tak. A jeśli chodzi o przyjazd tutaj, mimo wszystko przyjazd do RPA to jeszcze jest relatywnie tanio. Tomku, relatywnie tanio. Tutejszy 31. Tak. Międzynarodowy z zewnątrz 105. 3 razy więcej. 3 razy tak, Ponad, no. 3. To jest rasizm ekonomiczny w No turystyce. tak, może W turystyce. tak. Można się z tym nie zgadzać, ale Afryka tym się, moi drodzy, charakteryzuje. Ja nie idę tam ze względu na to, że niestety takich tragicznych zdjęć nie mogę wam pokazać na filmie, bo
YouTube rządzi się swoimi prawami. Sorry, man. Co tam, laski zbierasz? Zbieram takie laski. Ale masz już laskę, żonę. Ja właśnie. A to co to jest? Jarek mówi, że on nie jest ten turysta, nie jest sezonowiec, tylko tutaj mieszka. No. A, Żeby widzisz. mnie nie oszukali. No. Widzisz, dobrze. No. 450 wyjściowo. Zobaczymy, ile Jarek wytarguje. 200. Zobaczcie tutaj, jakie rzeczy sprzedają. Brązoletki różne. I co, udało się, Jarek? Nie, już zeszli na 300, wiesz? To 150 to i tak dobrze, no. No, już tak dobrze. Tak. Dobrze. Tutaj zobaczcie, jakieś brązoletki różne. No standardowy towar pamiątkowy. Chusty z takim motywem, zobaczcie, powtarzalnym. To nie jest robione tutaj, wiesz, ręcznie, że tak powiem. To prawdopodobnie od naszych kolegów tam z Dalekiego Wschodu. Może być, tak. No. Może być. Chińczyków, Mamy nie? specjalne maszyny na to. Tak, odbijane. To nie jest tak, że akurat tutaj w RPA ci ludzie, oni tak skrupulatnie siedzą i malują na tych płótnach, nie? Raczej nie. Wiesz, rzeźby i tak maski, no to są robione w Afryce. Ale to jest, wiesz, coś zrobione, coś nowego, postarzone po prostu, tak, nie? tak. Więc nie łapcie się na to. To nie jest tak, że one mają po 200-300 lat, bo za 200-300 lat maskę nie płacisz równowartości 100 zł. Pamiętajcie o tym. Golf dwójka za niemą. Oj! Ale ładnie odrestaurowany. My jedziemy teraz troszkę w inną część dzielnicy, Sułato. Tutaj jest chyba, o tam są właśnie slumsy po lewej stronie. Z czego oni się tutaj utrzymują? Co oni tutaj robią? Zobacz, no, gość sprzedaje jakieś marchewki, ktoś inny kanapki sprzedaje, ale co na ogół tutaj robią? Z tego też się utrzymują, no ale przeważnie, taka dziura, przeważnie pracują, prawda, poza Soweto. Czyli tutaj mieszkają, bo jest po prostu tanio. Jest taniej. To są, wiesz, to malutkie domki, które albo wybudowali, albo dostali z rządu i mieszkają tutaj sobie, wiesz, i jest drogo, w innych dzielnicach jest bardzo drogo mieszkać. A, wychodzimy. Stara elektrownia. 30-40 lat już nie funkcjonuje. To właśnie tutaj z węgla kamiennego, moi drodzy, była generowana energia dla Soweto, prawda? Tylko tak. A ja do ciebie, Jarku, mam inne pytanie. Tak. Bo tutaj zobacz, dziewczyny, krzykniesz do dziewczyn cześć. Bardzo mili ludzie są. Bardzo w CRK, mili. Wszędzie. Nie ma Właśnie. żadnego problemu. Jak pozdrowisz, czy tam rękę wyciągniesz, czy powiesz hello, how you, wiesz, to zupełnie każdy ci odpowie. Nie ma problemu z tym. No właśnie. Jest kapitalnie. To jest jedno, co trzyma człowieka tutaj. I trzeba południu zaznaczyć, nie, że ta dzielnica, w której ja mieszkam, Hillbrow. Hillbrow, no to ona jest tam z dużym napięciem, Tak. ale tak południowa Ludzie- Afryka nie wygląda, co? Tak. Dobrze, Nie, jest tak taka... nie wygląda. Nie, to nie jest tak. No niestety to się zmieniło, jest dużo, tak mówię, nielegalnych emigrantów. No to wszędzie takie duże miasta w tej chwili są. Mamy przykład z Europy. Mamy Paryż, mamy przecież Londyn. Tak. Mamy, no wiesz, Jarko, zobacz, ile tutaj takich dusz zagubionych chodzi, co? Tak, zobacz. Tutaj zobacz, wiesz, ten słupy wysokiego napięcia, tam po środku nimi takie zagubione dusze. Ale zobacz, ile tych słupów jest. Tak, no. Ciekawie to wygląda. Taki żetonik. Cyk, wrzucasz. O, i idziesz. Co, taki martwy sezon, Jarek? Tak. Dziewczyny mówią, że tak za dużo turystów nie ma. Nie ma, tak. Tutaj już to nie działa. No, Tutaj można skoczyć z bungee, na bungee tak. i ponoć mieliśmy się tutaj napić kawki albo herbatki, ale niestety też nie działa. Ale możesz piwo sobie wypić, alkohol albo coś, wiesz? No. Alkoholu w drodze nigdy nie pijemy, szanowni państwo. Zbyt dużo do stracenia względem przyjemności tej krótkiej. Chap Posy. Jesteśmy tutaj, zobaczcie, w tej restauracji. Znane miejsce, kultowe Znane, można Chap. powiedzieć. Tak, kultowe. To dużo turystów przyjeżdża tutaj, jak najbardziej. Co jest fajne, przyjeżdżają, hi moment, przyjeżdżają tutaj i normalnie grają żywo. muzykę na żywo, słuchaj, no kapitalnie jest, no. Dużo białych przyjeżdża tutaj, tak samo, no. Sobota, niedziela. A czy jeszcze ogólnie tutaj w Johannesburgu i w okolicy można znaleźć miejsca,
które są zarezerwowane tylko dla białych, bądź Nie. tylko dla czarnych? Nie ma. Wszystko już jest tak zwane Rainbow Nation, czyli dla każdego. Czy to jest biały, czy czarny, czy ktokolwiek. To nie ma segregacji już takiej. Jarku, co cię wkurza najbardziej tutaj w RPA? Werba nic mnie nie wkurza. To jest... Ja, gdyby mnie wkurzało, bym tu nie był, słuchaj. Ale wspominałeś wcześniej poza kamerą, że media mówią o RPA źle. Źle. To mówię już od prawie 40 lat, słuchaj, albo więcej. Także mnie tak samo mówili, jak przyjechałem tutaj przed przyjazdem. No, byłem zaskoczony, że coś takiego w ogóle... Ale zobacz, to jest Jarku, nieprawda, słuchaj. Z jednej strony, wiesz, z jednej strony z tobą się zgodzę, bo wiadomo, każdy kij ma dwa końce. Tak. I wiesz, nieprzypadkowo jeździmy autem, nieprzypadkowo masz klamkę przy sobie. Tak. Wiesz, z jednej strony ludzie są bardzo mili, bardzo serdeczni, Tak. otwarci i ciepli na drugiego człowieka, Bardzo ciepli. ale z drugiej strony też jest ta druga strona, nie? To jest właśnie w miejscach, gdzie nie powinniśmy w ogóle nawet iść, jechać i tak dalej. To wszędzie takie miejsca, w całym świecie są. Ale ogólnie no ja do takich miejsc nie jeżdżę, nie chodzę, turystów nie biorę, chyba że ktoś chce. A to co ze nie ma mną? sprawy. A co ze mną? Jak ja nie wiem, gdzie iść, ja tam po prostu wejdę, No jestem. to wyjdziesz, ty jesteś światowy człowiek, słuchaj. Ty chodzisz w miejsca takie, że wiesz, mało kto chodzi, no. Także wiesz, czapka na dół, no, powaga. Czyli nie ma co się zrażać Nie złą ma co się opinią? zrażać, wiesz, i ty też masz taką, zauważyłem taką powłokę na takie oral, że po prostu ludzie nie zrobią ci nic złego, no. To człowiek ma, ja to wierzę w coś, co że jest naokoło, że wiesz, chcą zagadać z tobą, chcą posiedzieć, chcą kawę wypić, czy tam cokolwiek, wiesz. To jest bardzo ciekawe, nikt cię nie atakuje. No. Wiesz co, bo ja wychodzę z założenia, ty Tak. chyba też, Tak. ja nie zakładam, że coś się Że stanie się stanie, złego. tak jest, tak, u mnie jest to samo. Przecież ja tu mieszkałem, ja tu byłem, początkiem lat 90. Przecież ja tu co tydzień jeździłem. W czasie apartheidu, gdzie było jeszcze, wiesz, powiedzmy na tej zasadzie, że ludzie byli przeciwko, dlaczego biali nas tak, ale ja to nie odczuwałem. Ludzie byli bardzo szczęśliwi w tym czasie. Mimo, że były tak, a nie inaczej. Ale nie było jakiejś tej nienawiści, jakiej złości, nie widziałem tego. Muszę ci powiedzieć szczerze. Czekamy, Jarku, na jedzonko, Tak. ale w międzyczasie chciałbym cię zapytać, jak po twoim przylocie tutaj, jak było z kobietami, wiesz? Rok 90. Nie było problemu z nawiązywaniem, wiesz, takich relacji na przykład z Był czarnoskórymi? dystans, powiedzmy, jak ja pamiętam, początkiem lat 90. Był dystans, bo chodziło o to, że to biały, nie wiadomo jaka reakcja będzie, nie wiadomo jaka reakcja będzie ze strony rodziny. No i nie wiadomo jeszcze początkiem, to wiesz, nie wolno było, żeby czarna kobieta siedziała obok ciebie w samochodzie. Tylko musiała siedzieć z tyłu za tobą. A nie miałeś jakąś wolno taką było- relację z czarnoskórą? Nie. Także i wtedy, wiesz, nie wolno było na ulicach przecież chodzić razem jako narzeczona czy jako dziewczyna. Czyli trzymanie Nie się było za rękę trzymania się, białego z raczej czarną? Nie, to nie. Ja miałem kolegę jeszcze w pracy wtedy, w 92 roku, jak pracowałem dla tej firmy niemieckiej, który przyjeżdżał jakiś kilometr od firmy, zostawiał małżonkę, znaczy małżonka odwoziła, ona jechała. Ja mówię, później co się stało, Dita? Dlaczego tak robisz? No bo małżonka jest czarna. Ja mówię, to jest niedobrze, co robisz. No, ale mówi, nie wolno tak robić, bo to zamkną cię do więzienia za to i tak dalej. Takie były czasy, no niestety. No. Wow. Własna, no nie była wtedy żona, bo nie można było, ale to była jego dziewczyna. To wtedy w konstytucji było, że nie wolno było wziąć ślubu z innymi kobietami, innej rasy kobietą. Czyli tak naprawdę, no dzisiaj już jest chyba A taki dzisiaj luz, co? nie ma problemu, bardzo dużo jest, bardzo mieszanych i muszę ci powiedzieć, wspaniałe małżeństwo. Wspaniałe małżeństwa są. No ty masz mieszane. Nie? No właśnie. Także wspaniałe małżeństwa, udane, wiesz, nie ma problemu. Dzisiaj jest, no super, no. A myślisz, że jeszcze dzisiaj są rodziny, no to trochę takie wróżenie z fuzów poniekąd, Tak. ale nurtuje mnie to pytanie, czy są rodziny, dla których takie mieszane małżeństwo może być problematyczne? Nie widziałem nawet, nie słyszałem. Mimo, że tyle z ludźmi jestem, ale wręcz przeciwnie.
Wręcz przeciwnie, uważałem, że wspaniale, super, a szczególnie, wiesz, dużo południoafrykańczyków innej rasy jest wykształconych, wspaniale mówią po angielsku, mają bardzo dobrą pracę, lekarze, wiesz, naukowcy, no jest zupełnie Czyli świat głowy tej otwarte, chwili. co? Oczywiście, że tak, oczywiście, że 20 tak. I nikt na ciebie nie patrzy, jak gdziekolwiek jedzie, że ty masz czarną czy induską kobietę. Całkiem normalka to jest. Czyli jednak Całkiem. te 30 parę lat... Dużo zrobiło w tym kierunku, zrobiło. tak. Całkiem normalne. No. I jest coraz więcej właśnie takich relacji z inną rasą. Jesteśmy na jedzonku z Jarkiem. Tutaj, żeby czystymi rękoma jeść. Chyba tak. Tak, zobacz. Mydło, woda, mydło. Tak. Ręcznik. Ja ci pomogę, słuchaj. No, tak. O, jedna proszę ręka, bardzo. prawą jemy, nie? Lewą nie jemy. No proszę. Ręka umyta. Zaraz zobaczycie tutejsze jedzenie. Tak. Takie powiedziałbym chyba kultowe, co? Tak. Nice. Czakalaka jest typowo właśnie południoafrykańskie. Dobrze, super. Thank you so much, brother. Ciokoloko. Jarku, co to jest? Co to jest za biała papka? To jest papka z kukurydziana. Typowa Kukurydziana. tutaj jakby tak. Bardzo fajna, słuchaj. Zjesz to, trzyma cię cały dzień, słuchaj. To jest typowo nie wiem, czy RPA. wiesz, to jest typowe jedzenie niewolników niegdyś. Tak? No, Tak. bo tanio. Bo tanio, Tak. dobrze, Tak. pożywnie. Tak. Ale ja też bardzo lubię. Bardzo dobra jest, kapitalna, Tutaj zobaczysz. wurst? Kiełbasa, te burywurst, czyli bury to jest właśnie ten farmerska kiełbasa. Farmerska tak się nazywa, kiełbasa. burywurst. No i oczywiście mamy świnkę, dwa Czyli to kawałeczki. jest, tak jest, wieprzowinka. No, wieprzowinka. Tutaj jest kapusta. No, tak, i tu jest ta Co to jest czakalaka? No, takie ostre, zobaczysz sobie, tam są, zresztą widzisz papryka, rozmaite rzeczy pomieszane, wiesz, groszek i tak dalej. No. Zobaczcie, szanowni państwo, jakie talerze. Takie kurcze metalowe? Stalowe takie, nie? Jak dawniej, kiedy Jak było, dawniej, ja lata pamiętam. 90., nie? Tak, Ale- no coś, ty ale 60 lata. No, te czakalaka pikantne, ale tak powiedziałbym, dobrze pikantne. Nie jest takie mocno. Kapitalne jest. Pysznie. Milipap to się nazywa, bardzo dobre. Ja bardzo lubię. To białe? Tak, milipap. Papka kukurydziana, wieprzowina. Smacznie. No. Tutaj można sobie dobrze Można. pojeść. Nie wiem, czy zauważyłeś, na pewno zauważyłeś, ale mi się pierwsze, co rzuciło w oczy tutaj w RPA, to jak wyglądają kobiety młode. One mają po prostu wielkie pośladki, ale takie ogromne. One są wielkie pod każdym względem. Typowo afrykańskie właśnie No właśnie, budowę. właśnie typowo, pytanie, czy jak typowo. tutaj przyjechałeś, Tak. one też były takie wielkie? No niewiele było, jakoś, nie wiem, dziwne jakieś takie, że teraz takie są dosyć, i to już jest, nawet widziałem gdzieś, czytałem na ten temat, że dlaczego kobiety są takie otyłe, to tak jak w Stanach się mówią, że jedzą tylko McDonaldy i inne, No. a tu... Nie pracują a może, wiesz. Może nie pracują, może wiesz... Dobrobyt, pieniądze, im większa, tym bogatsza. Tak. Może tak być. Może tak być. No a poza tym, wiesz, my czarni po prostu lubią kobiety przy kości, jak się to mówi. A właśnie. Ja to bym nawet nie podniósł przeciętnej. Tak. To jest jedna z części Soweto. To są takie ala slumsy z tego, z blachy falistej, bardzo powszechnej. Czy to są slumsy, czy to oni tutaj sobie mieszkają? To jest część Soweto. Po prostu budują sami sobie właśnie takie z falistej blachy. Jakie jest takie przeciętne wynagrodzenie tutaj W zależności na przykład Johannesburgu? sprzątaczka od 3,5 tysiąca randów, powiedzmy do 6 tysięcy. To będzie około 1000 złotych. Powiedzmy 1000 złotych. czyli tak zwana maid, czyli babeczka, tak, która mieszka gdzieś tam z tyłu, nie? Tak. I powiedzmy 700 złotych do powiedzmy 1000 złotych, 1000 groszy. Pomoc kuchenna, tak samo? Pomoc kuchenna, sprzątanie, tak dalej, tak. Zobacz, przejechaliśmy właśnie slumsy i dosłownie obok slumsów już są lepsze hawiry. Tak. Ale wszędzie drut kolczasty. Tak, Nie tak. inaczej, co? Chłopaki sobie w barze lokalnym widzieliście jak rozwaleni? Nie ma roboty dla ludzi z moim wykształceniem. Przy kości dziewczyna też była. No, Kurczę, właśnie to jest... nie mają nic, ale on ci wyciągnie butelkę Coca-Coli, którą podzieli on się nie z tobą. wypije, podzieli się.
Jarku, a szkoła jest bezpłatna czy płatna? Płatna jest, płatna, tak. I jak już chcesz do porządnej szkoły iść, no to już takiej wysokiej rangi, słuchaj, no to już trzeba kupę kasy zapłacić. No, dużo rodziców tutejszych nie stać na te szkoły, a już nie mówię o studiach, które nie są. Trzeba zapłacić ciężkie pieniądze. A publiczne? Publiczne też się, kiedyś były w czasie apartheidu, były za darmo, niestety teraz trzeba płacić. No. Nawet za publiczną. Nawet za publiczne. A jak ze służbą zdrowia? No, jest bardzo drogo. Musisz mieć prywatne ubezpieczenie, bo inaczej no, wylądujesz albo nie wylądujesz w szpitalu. No, na tej zasadzie kupę dużo pieniędzy kosztuje. Powiedzmy, dwie osoby to jest około 8 tysięcy, to jest około 2000, powiedzmy 1500-1600 zł na miesiąc prywatne. Ubezpieczenie na miesiąc prywatne. A jak już masz jakąś firmę, powiedzmy, czy już jesteś jakiś na wysokim poziomie, to ja znam kogoś, kto płaci 25 tysięcy randów, czyli to jest ile to jest? 5 tysięcy Za jedną osobę? za całą rodzinę. Za całą rodzinę. No, 5 tysięcy złotych miesięcznie, tak. Także to jest sporo. Czy może być tak, jak kiedyś u Nelsona Mandeli, kiedy jechał karetką, Tak, przychorował i po prostu karetka się zepsuła, przez 2 godziny stał Tak, na środku na drogi, autostradzie, tak. na autostradzie. Tak. Nie był już wtedy prezydentem, więc nie był osobą, wiesz, ważną z punktu widzenia w tamtym czasie Tak. i nikt mu nie pomógł. No, przez Nikt te się 2 nie- godziny, no, dużo było, wiesz, kontrowersji, dlaczego nie przyjechała karetka jakaś wojskowa, czy jakaś prywatna. No niestety, to było dosyć takie szokujące. Czyli tutaj trochę jest tak, że jak Szokujące, płacisz, to masz, To jak masz, a nie masz kasy, no to tak chyba jak w Stanach, jak nie Jak płacisz, w Stanach, to... dokładnie. Jak w Stanach, no jak nie masz, to już coś niczym, no po prostu niczym, no. Dzisiaj słuchałem, ile ludzi nie stać w Stanach, przecież tak samo mówię, odbiegamy może od tematu, ale tylko krótko, $3000 za dwa pokoje, za mieszkanie dwupokojowe, to jest tragedia, ludzie nie stać. $3000 amerykańskich, tutaj to jest przepiękny dom, z basenem, z garażami, no w super dzielnicy. Wiemy też, że benzyna kosztuje około 7 zł litr. Tak. To ile trzeba Ropa, zarabiać? Ropa, nie? benzyna to taniej, Trochę tańsza? No, troszkę tańsza. No ale pewnie z 6 zł. 6 zł, wyjdzie, nie? no 6 zł. No to przeciętny taki pracownik w banku z 5000 zł zarobi? Tak. Okej, tak. dobrze, to też, żeby wiesz, widzowie mieli pogląd, Tak. dlaczego jest tak Złotych, dużo tak. aut na drodze, No. pomimo, że benzyna jest tak droga, nie? No, Bo tak. auta też nie są tanie. No nie są, no, bardzo drogie auta tu są. No właśnie. Dlatego widać dużo samochodów, które są powyżej 10 lat i ludzie jeżdżą. A poza tym samochody tu nie rdzewieją. W Johannesburgu więc jeździ samochód po 20, po 30 lat. To prawda. No, bo wiesz, tu wilgotność jest niska. No ten klimat jest naprawdę przyjemny. Przyjemny. Teraz tak. jesteśmy w okresie zimowym, Tak. więc to jest w pełni zima, nie? W ciągu dnia takie 20 stopni, a w nocy może nawet do zera dojść. Może do zera nawet powiedzmy za miesiąc, ale wczoraj było 4 stopnie, no. Policja. Tak. Jarek. Tak. Można wierzyć policji? Czy trzeba z lekkim dystansem? No są rzeczy z dystansem czasami nawet. Jak chcą cię zatrzymać, a nie jesteś pewien, to lepiej podjechać do pierwszej stacji posterunku policji i wiesz, bo są tak zwane fake, czyli ukryte, prawda, że nie są prawdziwi. Nie są prawdziwi policjanci, no i są rabunki tak samo. No. A widzisz. Tak, no trzeba też uważać, wiesz, no. Oczy szeroko otwarte. Oczy szeroko otwarte, no. Każde osiedle jakieś Tak. nowe, większe, Tak. każde ogrodzone, każdy drut A kolczasty. wiesz dlaczego? Że nie tylko, No. żeby się ktoś nie włamał, nie przeszedł, No. ale jak masz te druty pod prądem, tam jest 10 000 voltów, ale one cię, wiesz, nie zabije, tylko po prostu odrzuci Porazi. cię, porazi. No. Ubezpieczenie płacisz dużo mniej. Okej, Tak, dobrze. jak masz te właśnie druty pod prądem. Bardzo mało płacisz ubezpieczenia wtedy, bo wiedzą, że nie ukradną ci rzeczy, nie będzie przechodzić. A poza tym są jeszcze połączone te druty z firmami ochroniarskimi, wiesz? Że alarm się włącza i alarm jest, wiadomo, w centrum i przyjeżdżają security, wiesz. Jeśli będziecie chcieli po prostu przewodnika, czy kogoś, kto was Tak. oprowadzi, zaopiekuje się wami, to Jarek tutaj jest. Ja ściskam dłoń. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Było wspaniale. Fajnie było, wiecie, Poznać usłyszeć się. tak, o RPA Super. z perspektywy
Polaka, który jest tutaj ponad 30 lat. 35 lat, tak. 35 lat. 36 rok już jest. Zapraszam serdecznie, Tak. Afryka RPS. Nie słuchajcie mediów, jest wspaniała, super, piękna. Moi drodzy, Y, wszystko z umiarem i pamiętajcie, nie zawsze warto jest wierzyć temu, co mówią media, ale też we wszystkim jest ziarno prawdy. Tak, Zgadza się? Jak najbardziej, jak najbardziej. To nie jest też tak, że RPA jest sielanką. No, oczywiście, nie jest no, nie sielanka. ma sielanki już niestety nigdzie dziś na świecie, no. Ale wspaniale, no. Na Podlasiu jest sielanka. Na Podlasiu, tak. Zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej, dajcie znać, jak poszło naszemu rodakowi dzisiaj. Tak, Co? tak jest. Raz Super. jeszcze łapeczka. Dziękuję serdecznie. Kończymy. Jesteś super. Dziękuję bardzo, Jarku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Kłaniam się nisko. Ej, Jarek, a użyłeś kiedyś klamki? Nie. Dzięki Bogu nigdy. No i to się liczy, nie? Dobrze.